Witajcie moi drodzy w najnowszym odcinku. Otworzymy w nim paczkę, którą przygotował Kuba Pysio. Jak wiecie, osoba o takim niku jest tylko jedna, więc kto wie czego szuka, na pewno tam trafi. Zaczynamy. Paczka była wysyłana w warunkach zimowych, więc widzicie, hitpack również był, natomiast ja staram się wybierać ten wariant bezpieczniejszy dla pupilków, mianowicie dostawa do punktu pocztowego, z którego mogę sobie spokojnie to odebrać w dowolnej chwili, a wiadomo, jednak z kurierem może to się zdarzyć, że cały dzień będzie paczka jeździć na zimnie w nieogrzewanej pace, więc powiem szczerze, jednak zdecydowanie wolę ten pierwszy wariant. No i otwieramy. Wow. Patrzcie, ile Eppendorfów, ile to będzie przekładania. Jasny gwint. No są tu naprawdę bardzo różne pupilki. Zobaczycie zresztą w dalszej części filmu. Oczywiście nie przewiduję tutaj jakichś rozbudowanych opisów gatunkowych, bo ku temu powstaną osobne odcinki. No tutaj już po wyciągnięciu części papierków, tak żeby było lepiej widać, czy wszystkie się dobrze mają. Jak widzicie, jest ok. Jak widzicie, torf do dzisiejszego odcinka dostarczył Mirex Eurospiders. Dzięki Miro na pewno się przyda. No i zaczynamy. No jak widzicie, tego nigdy za wiele. No i na pierwszy ruszt idzie Centruroides bicolor. Jest to przepiękny skorpion, przepięknie ubarwiony, należący do rodziny Buthidae, a więc tak ogólnie tylko wspominając, należy przyjąć, że ma on dosyć mocny jad. No i cóż, na razie tyle. A jeżeli chodzi o występowanie, to tam na koniec wam wstawię jeszcze, gdzie on zamieszkuje. Jest to rdzenny mieszkaniec Ameryki Północnej, dokładnie region Ameryki Środkowej, czyli Kostaryka i Panama. Tutaj jak widzicie, młode karmiłem od razu wylęgiem świerszcza. Bez problemu przyjmowały pokarm, aczkolwiek niektóre się troszkę bały. Natomiast po chwili efekt był taki sam, czyli świerszcz był upolowany i te śmieszne takie szczękoczułki już tam rozdrabniały i wierciły dziurę w całym. Spróbuję wam to później pokazać na jakimś ujęciu. No i dla każdego z gatunków przygotowałem tutaj po kilka wstawek, kilka klipów. Niektóre będą z bliska, niektóre z bardzo bliska. W zależności jak udało mi się złapać ostrość, bo tak jak mówię, jak coś nie wyszło, nie będę tego wstawiał. Tu jeszcze występowanie, czyli Kostaryka i Panama. No i kolejny jest Centruroides gracilis. Piękny, znany i lubiany skorpion. No ja w opisach spotkałem się co najmniej z 4 odmianami barwnymi. Spójrzcie na tego gagatka. Jakby boksował, widzicie? Bardzo fajne ujęcie. No i dostał zastrzyk uspokajający i po chłopie, jak to się mówi, nie? No generalnie schemat polowania jest tutaj zawsze bardzo podobny. Najpierw łapię go pedipalpami, następuje zakucie, a następnie przytrzymuję tylko ofiarę tak, żeby się gdzieś nie oddaliła. Czeka jak przestanie się ruszać, czasami jeszcze poprawiny robi. No i tutaj już zaczyna rozgrzewać aparat gębowy. Spójrzcie tylko. No, maszyna już jest gotowa do rąbanki. Tu jeszcze wypada wspomnieć o sile jadu, ponieważ uznaje się go za najmocniejszy w populacji kubańskiej, gdzie dawka LD50, czyli lethal dose, wynosi 2,7 mg na kilogram, co już stanowi bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia, więc pamiętajcie o tym, jak manipulujecie w takich pojemniczkach. Uważamy.
jak zawsze zresztą. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale w poruszaniu się skorpionów jest coś magicznego. Naprawdę, się tak fajnie wiją, tutaj Metaso ma swoją stronę, Szczypce swoją, on w swoją, bardzo fajnie to wygląda. To był właśnie idealny przykład tego. O, jest diabełek. Widać od razu, kto tu jest Red Devil i to nie mylić tutaj z krabikami oczywiście, nie? No tu jeszcze będzie kolejny atak. O, widzieliście? Już został złapany i zakuty. Mistrzostwo świata. Więc wiadomo, że jeżeli chodzi o chodki, lejki, antki, titki i tak dalej, no to biją go na głowę, natomiast potencjał jadu jest silny i żarty się już tutaj pomalutku kończą. No jak już wcześniej wspominałem, gatunek ten jest bardzo szeroko rozpowszechniony, występując w części europejskiej, czyli tutaj Wyspy Kanaryjskie. Tutaj mamy również Amerykę Północną, dokładnie region Ameryki Środkowej, Karaiby, Antyle, Kuba. Tutaj jeszcze rodzimy kraj, czyli Martynika, naszej wersji koloru kochanej. Tutaj mamy jeszcze już niewyspiarskie Gwatemalę, Honduras oraz Panamę. Troszkę bardziej na północ mamy również Meksyk i Stany Zjednoczone. A żeby tego było mało, przemieszczamy się jeszcze na kontynent Afryki. I tam występują na obszarze Kamerunu i Gabonu, a więc jak widzicie grubo. Kolejnym skorpionem jest Grosfus grandidieri, który zamieszkuje w naturze obszar Madagaskaru. Dawniej występował jeszcze pod nazwą Teruelius grandidieri. Jak widzicie tutaj jeszcze bardzo ładne ubarwienie. Potem stanie się on cały czarny. No czyli prawie tak jak jakaś chodka, tylko nie z załącznika, nie? Nie no, żartuję. W sumie jeszcze pomyślałem, że mógłbym zrobić kiedyś taki osobny odcinek o budowie skorpiona, takiej szczegółowej. No to byśmy sobie razem trochę języki połamali. A co? No i on występuje na obszarze Madagaskaru, czyli czwartej co do wielkości wyspie na świecie. Kolejnym gatunkiem jest Centruroides nigrimanus i jest to endemiczny gatunek występujący w Meksyku. Jest to gatunek skorpiona z rodziny Butchidae. Generalnie nie ma jakoś strasznie dużo informacji na jego temat. Natomiast to, co jest pewne, to to, że jest dość szybki i agresywny, a także dysponuje silnym jadem. Prowadzi on nadrzewny tryb życia i musimy mu zapewnić tropikalne terrarium. No jak już wcześniej wspomniałem, Centruroides nigrimanus występuje na obszarze Meksyku. Kolejnym skorpionem jest Heteroctenus junceus. Jest to perełka, na którą bardzo długo polowałem i wreszcie mogę pochwalić się jego obecnością w mojej kolekcji. Uznaje się go za gatunek endemiczny występujący na Kubie. Spójrzcie, jak piękną sylwetkę tutaj prezentuje. Jest to bardzo ładnie ubarwiony skorpion. O, teraz się udało. No i dopiero przy wylęgu świerszcza możecie zobaczyć, jakie to są maluszki. Weźcie pod uwagę to, że pojemnik, który tu widzicie, to jest nic innego jak dno Matchboxa, więc jak widzicie, pan Lubka daje sobie świetnie radę. Kiedyś byłoby to po prostu niemożliwe, żeby tak fajnie to wszystko ponagrywać. A swoją drogą przed chwilką tak bardzo fajnie machnął ogonkiem i przyszedł mi do głowy pewien pomysł. No dobra, no to tańczące skorpiony mam już za sobą. Spójrzcie teraz na aparat gębowy, jak zaczyna pracować intensywnie. Powiem wam szczerze, zawsze żal mi tych stworzonek, które są przez nie zjadane, bo one jeszcze często nóżkami ruszają, a już mają dziurę w boku i są wyjadane od środka. Gruby temat. Taki trochę creepy, nie? No ale trzeba przyznać, że te szczękoczułki
u skorpionów to jest taka druga po metasomie rzecz, która chyba każdego w jakimś tam stopniu przeraża, nie? No i tu właśnie jest ta sytuacja, o której mówiłem. Tutaj pan świerczy ewidentnie gdzieś się wybiera, gdzieś by chciał iść, ale jest to już zdecydowanie niemożliwe. No i jest zjadany w tym momencie żywcem, no co wam powiem. Został tam troszkę na pewno ogłuszony, ale to też skorpiony szanują swój jad. Nie zawsze dochodzi do zakucia, wiecie? Też zaobserwowałem. Faktycznie jakby się mocno wyrywał, no to by szczelił z metasoma, o tak jak tutaj na przykład. Natomiast nie zawsze następuje to zakucie, to też zauważyłem. O, jak ładnie zapozował. Widzicie, tych juncków jednak udało mi się najwięcej klipów tutaj zebrać. No bo jakoś tak były chętniejsze. Miały większe parcie na szkło jak ich koledzy. No, dziabniesz go na koniec. Patrz jak fajnie macha tym w cudzysłowie ogonkiem. Bardzo ładne stworzonka, naprawdę. Marzy mi się jakaś taka wielka grupówka, ale to dopiero na przyszłość. No i tak jak już wcześniej wspominałem, najprawdopodobniej jest to endemiczny gatunek Kuby. No i tak kończymy nasz odcinek z naszej paczuszki. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście nie martwcie się, nie kończymy z ptasznikami. Po prostu raz na jakiś czas będę wrzucał jeszcze drugą pasję, ponieważ taka również istnieje, nie będziemy okłamywać rzeczywistości, że tak nie jest. No i standardowe dzięki za suby, lajki, komenty, udostępniania, a także, że dotrwaliście do końca. No to co? Do zobaczenia wkrótce w następnym odcinku. Hej!